Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek, 98. Odcinek audycji Bez Celibatu. Audycji, gdzie zadajemy pytania dotyczące historii, ekonomii, kwestii społecznych i wielu innych, nawet naukowych, a to wszystko staramy się komentować z perspektywy biblijnej. Zaznaczam, że się staramy, nie zawsze nam wychodzi, chociaż mam nadzieję, że częściej nam wychodzi niż nie wychodzi. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, a dzisiaj moim gościem jest Włodzimierz Tasak, doktor Włodzimierz Tasak. Cześć, Włodku. Cześć. Włodek, jesteś teologiem i historykiem, zgadza się? Tak. A bardziej teologiem czy bardziej historykiem? No bardziej historykiem jednak. Bym to właśnie tak ujął. Historyk, teolog w tej kolejności. Jasne. I przy okazji jesteś pastorem również. Tak. I jeszcze przy okazji jesteś rektorem naszego seminarium baptystycznego tutaj w Polsce. Tak jest. Chciałbym, żebyśmy pobłądzili dzisiaj trochę w czasie naszej dyskusji, porozmawiali sobie o różnych aspektach historii. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Moje pierwsze pytanie, które kieruję do ciebie, jest takie, czy w twojej pracy historyka, jako osoby wierzącej, pojawiły się jakieś takie kwestie, które wzbudzały w tobie niepokój, albo moralny, albo etyczny? Historia to jest w ogóle taka dosyć pesymistyczno-depresyjna nauka. Jeśli ktoś się tym przejmuje oczywiście, bo można to traktować na zasadzie zupełnie bezemocjonalnej. Ale ja tak rzeczywiście często mam, że jak patrzę na to, jak ta historia się toczy, i to nie chodzi tylko o historię Polski, bo czasem nam się wydaje, że to my tak mamy najgorzej, to faktycznie jest to zniechęcające, że historia generalnie najczęściej toczy się źle i najczęściej idzie w złym kierunku i rezultaty są złe i decyzje podejmowane są złe, więc generalnie rzeczywiście nie jest to mocno taka optymistyczna nauka. No właśnie, ale powiedz, bo napisałeś kilka książek. Ostatnia twoja książka dotyczy Królestwa Bożego. I teraz jak ty rozumiesz w takim razie jakby tą wskazówkę od Pana Jezusa, że Królestwo Boże będzie się jednak rozwijać i rozrastać, a historia jednak, tak jak mówisz, zaskakuje nas i to negatywnie. No właśnie, tę książkę napisałem, bo potrzebowałem czegoś optymistycznego, nie tylko dla siebie, ale też dla czytelnika, bo z kolei moja poprzednia książka Reformacja, sukces czy porażka, no to właśnie niesie w sobie ten element trochę negatywny. Więc pomyślałem sobie, że w tych ciężkich czasach dobrze jest dać ludziom coś optymistycznego, pozytywnego i faktycznie tak to postrzegam. Natomiast powiem tak, historia no to jest to, co robi człowiek, natomiast Królestwo Boże to jest to, co robi Bóg, więc siłą rzeczy to, co robi Bóg, będzie bardzo optymistyczne, natomiast to, co robi człowiek, no to generalnie psucie jest tego wszystkiego, co Bóg kiedyś wymyślił, a my staramy się to zepsuć, ile się tylko da. No ale kiedy śledzisz fakty, kiedy badasz historię i tą nowożytną, i tą starszą, czy najnowszą nawet, to czy ty gdziekolwiek dostrzegasz właśnie ten element Królestwa Bożego, jakim jest rozwój Królestwa Bożego, które z ziarka gorczycy miało urosnąć do bardzo wielkiego krzewu? To jest ciekawe, bo na chrześcijaństwo, na jakby kondycję chrześcijaństwa dzisiaj często patrzymy negatywnie, bo mamy taką perspektywę zachodnią i z perspektywy Kościoła zachodniego to rzeczywiście wygląda to słabo. To, co się dzieje w zachodniej Europie, to, co się dzieje w Ameryce Północnej, słabo. Mało tam się da znaleźć elementów pozytywnych. One są, da się wyłowić, ale jest ich mało. Natomiast zupełnie inaczej wygląda przyglądanie się rozwojowi Kościoła w tak zwanym trzecim świecie. Afryka, Ameryka Łacińska, Azja. Tam wieje optymizmem po prostu. Kościół rozwija się lepiej niż kiedykolwiek w historii na tym terenie. Ale można powiedzieć, że też może globalnie się rozwija lepiej niż kiedykolwiek, no bo osiąga naprawdę zasięg globalny, i w takich miejscach, których dotąd przez 2000 lat się nie rozwijał. Więc jest to pozytywne. A powiedz, jak myślisz, dlaczego my Polacy mamy jakąś taką przywarę, że celebrujemy nasze porażki, a nie nasze sukcesy? I od razu mówię, o co mi chodzi. Wszystkie powstania oprócz jednego, teraz pewnie mi sprostujesz, ale tylko powstanie wielkopolskie to było to powstanie, które zakończyło się sukcesem, a wszystkie pozostałe to były te, gdzie nie zakończyły się tutaj wielkim sukcesem, a to o nich przede wszystkim mówimy. Listopadowe, styczniowe, warszawskie. No tak, no. to prawda. To znaczy, ja nie do końca się zgodzę z tą myślą, że celebrujemy porażki, chociaż to jest bardzo taki efektowny bon mot, taki skrót myślowy. Natomiast powiem tak, no celebrujemy to, co mamy.
bo jakby no, trudno się skupiać cały czas na powstaniu wielkopolskim i nic poza tym jakby nie uznawać. Jeszcze możemy dołączyć do tego może trzecie powstanie śląskie, jakby już to akurat jedno i drugie bardzo blisko siebie Tak. leżą. Więc rzeczywiście tych udanych powstań mamy bardzo niewiele, ale jakieś są, więc to też nie jest tak, że nic nam się nie udaje w historii. My mamy trochę taki No zbyt jest, pesymistyczne podejście do naszej własnej historii, ale z drugiej strony to chyba nie jest nasza domena jedynie Polaków, że patrzymy pesymistycznie na historię, bo ostatnio czytałem książkę takiego uznanego brytyjskiego historyka o historii Anglii. I on bardzo krytycznie pisze o historii Anglii i to okresie, który byśmy powiedzieli jest rozkwitem historii Wielkiej Brytanii, a jednak można na to spojrzeć negatywnie, że jakby można było lepiej, nie wykorzystali, źle i tak dalej. no, kiedy ja myślę o historii Polski, to ja raczej jestem z tej historii strasznie dumny właśnie, no bo przecież nie byliśmy niepodlegli, byliśmy pod zaborami i później za każdym razem, zresztą też będę chciał cię dzisiaj jeszcze o to zapytać, byliśmy wielokrotnie oszukiwani. Tak naprawdę udało nam się to, co dzisiaj mamy, jest czymś, czym możemy się naprawdę pochwalić. To znaczy, nie ja osobiście, ale jakby jestem zadowolony z tego, co osiągnęli nasi przodkowie. No bo to jeszcze czasy właśnie komuny, wcześniej II wojna światowa, no i teraz jeszcze te przełomy, transformacje. Będziemy o tym rozmawiać. Ale chciałem się cofnąć teraz z tobą o kilka tysięcy lat wstecz i zapytać się ciebie jako osoby wierzącej i jako historyka. Jak radzisz sobie z takimi wydarzeniami w Biblii, które nigdzie indziej, w żadnych dokumentach nie są opisane? Na przykład przejście Żydów przez Morze Czerwone. Chociaż gdzieś tam ostatnio słyszałem, że jakieś badania archeologiczne coś wykazały, ale na przykład rzeź niewiniątek, która jest opisana tylko w Ewangelii Mateusza, tak? Nigdzie indziej. Jak ty podchodzisz do takich wydarzeń? Zupełnie spokojnie, bo historia uczy pokory, polegającej na tym, że no, musimy się pogodzić z tym, że na niektóre tematy wiemy niewiele. I bardzo prawdopodobnie może się to nie zmienić nigdy, dopóki istnieje świat, że nie będziemy mieli wielu odpowiedzi na różne pytania, szczególnie te dotyczące najstarszej historii starożytnej, więc no, to siłą rzeczy. Niewiele zachowało się źródeł do historii starożytnej, więc trzeba się cieszyć tym, co jest i jednocześnie mieć świadomość, że ta historia starożytna ma swoje dziury, więc możemy w ogóle nie wiedzieć o jakichś wydarzeniach, które miały miejsce, bo nic na ten temat nie wiemy. A jeśli gdzieś ktoś, chociaż trochę, no to powinniśmy się cieszyć, że chociaż tyle. No tak, ale czy wierzysz w rzeź niewiniątek? Tą, która była opisana w Ewangelii Mateusza? Nie mam z tym problemu. Okej, Jeśli ale Mateusz o tym wierzysz opisał- dlatego, że nie jako historyk, tylko jako osoba wierząca, Tak, która ufa w tak, Biblii, tak? tak. No bo gdybyś był niewierzący i gdybyś miał się posługiwać tym aparatem historycznym, którym posługuje się jako fachowiec, Sytuacja jest dosyć prosta, bo tak naprawdę jak obserwuję jakby taką krytykę chrześcijaństwa z pozycji właśnie tych ludzi, którzy są przeciwnikami, to mam wrażenie, że oni jakby w stosunku do chrześcijaństwa stosują inne kryteria, czyli bardziej surowe, dużo więcej wymagają jakby dowodów historycznych od chrześcijaństwa niż od jakichkolwiek innych innych wydarzeń sytuacjach, tak. innych. Więc no nie można, znaczy, musimy wszystko traktować równo. No. A czy my znamy takie, nie wiem, właśnie momenty w historii starożytnej, właśnie podobne do tego jak rzeź niewiniątek? Mam na myśli to, że jest tylko jeden dokument, już pozabiblijny, który opisuje jakieś wydarzenie, ale w powszechnej opinii historyków to wydarzenie faktycznie miało miejsce. Takie rzeczy się zdarzają? Oczywiście, bo tak jak mówię, do historii starożytnej, szczególnie tej najstarszej, mamy bardzo mało źródeł. Więc ja sam się zastanawiam czasem, jak można napisać książkę, nie wiem, o bitwie pod Kadesz w historii Egiptu. Tak. Ona miała miejsce ponad 4000 lat temu, gdzie no, mamy bardzo niewielkie opisy dotyczące tego w źródłach. No jeszcze te źródła no, są jakie są, więc też musimy je traktować jako wiarygodne. Oczywiście tu są różne metody historyczne badania wiarygodności źródeł i jakby poddajemy je pewnemu egzaminowi,
Ale wszystko jedno, no, musimy mieć świadomość, że źródła do starożytności, to i najwcześniejsze, są niezwykle szczupłe. Mhm. Więc czasem to jest jakaś jedna inskrypcja, jeden zapis, jedno zdanie, które daje nam podstawę, żeby już dzięki temu budować sobie jakąś wizję tej przeszłości, bo już o tym władcy gdzieś tam wspomniano, więc okej, to już mamy załatwione, że on jest. Okej. A powiedz, jak często historycy muszą zmieniać zdanie? Ostatnio, jak mieliśmy nagranie z Adamem Cynianem, profesorem fizyki, to jak zadałem mu pytanie, czym jest nauka, to on powiedział bardzo fajnie. Nauka jakby nie mówi nam, co jest prawdą, bo bardzo często jest tak, że jeżeli mamy jakiś stan, opis, jak działa przyroda dzisiaj, no to za kilka lat okazuje się, że coś innego odkrywamy i zmieniamy ten pogląd. Ale powiedział inne zdanie. Powiedział, że nauka mówi nam, jak na pewno coś nie działa, co już nie jest prawdą. To jest coś, co mówi nam nauka i bardzo mnie to zainspirowało, bardzo mi się to spodobało. Podał kilka przykładów. To choćby najprostszy przykład z fizyki jeszcze pamiętamy, jak w ciągu kilku lat zmieniła się teoria a propos historii budowy atomu. Znaczy budowy atomu. To się na początku poprzedniego wieku, to chyba w ciągu 10 lat trzy nowe teorie się pojawiały. Czy w historii takiej, która właśnie opisuje nam wydarzenia gdzieś tam z przeszłości, zdarzało się tak, że historycy wierzyli w coś i nagle zupełnie odwrotnie musieli podchodzić do tematu, bo zostały ujawnione jakieś nowe fakty albo nowe perspektywy? Z historykami jest ten problem, że oni nie bardzo lubią takie sytuacje. No. Więc czasem jest tak, że jeśli fakty przeczą naszej teorii, to tym gorzej dla faktów. Więc to nie jest takie proste, bo niektórzy są rzeczywiście przywiązani do swojej teorii i będą jej bronić do upadłego, chociaż faktycznie gdzieś tam ona już mocno jest podejrzana, bo pojawiły się jakieś inne fakty, inne źródła, inne naświetlenie tych faktów i tak dalej. Więc to różnie bywa. Są tacy, którzy rzeczywiście lubią koniecznie burzyć ten zastany porządek, bo w tym widzą możliwość zrobienia jakiejś kariery, zdobycia Tak. popularności jako ci burzyciele. No i ci drudzy, którzy z kolei bronią jak niepodległości tego, co wcześniej myślano na jakiś temat. Więc w historii jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie mamy spór, no bo też historia taką jest nauką. Nauki społeczne mają to do siebie, to trochę inaczej jak nauki ścisłe, gdzie faktycznie mamy te aksjomaty i jakby pewnych już się nie naruszy nigdy do końca świata i jakby się naukowcy z tym godzą i nikt nawet nie próbuje. Inne z kolei da się naruszyć, więc tam próbują. Historia daje tę dowolność, no bo przykład jakikolwiek, no pierwszy z brzegu. Zygmunt III Waza, to jest taki król, na temat którego można mieć skrajnie różne oceny i tutaj oczywiście jakby nie będziemy dyskutowali, czy on się urodził w tym, czy w tym roku, zmarł w tym, czy w tym, bo to jest bezdyskusyjne. Albo co do pewnych faktów, ale co do ocen, no to już mamy pełną paletę możliwości. Jedni go uznają za najgorszego króla elekcyjnego na przykład, inni go uznają za jednego z najlepszych. I co? Tak już jest. Pamiętam, jak uczyłem się na lekcji historii o świętym Wojciechu, który tutaj przybył na Pomorze i biedny został zgłodzony. I Bolesław Chrobry odkupił go. Zgodnie z naszą wiedzą, za każdy kilogram jego ciała dał kilogram złota. No więc ostatnio byłem ze swoją rodziną gdzieś w Kadynach, to jest taka miejscowość na terenie byłych Prus. No i okazało się, że jak Prusowie tam mieszkali na tych terenach, to wierzyli w coś takiego, że każdy mężczyzna, który umiera, odradza się w postaci dębu, a każda kobieta, która umiera, odradza się w postaci lipy. No więc jak święty Wojciech się tam pojawił na tych terenach, no to oni go grzecznie wyprosili. Poprosili, żeby sobie poszedł i nawet załatwili mu eskortę, że zaprowadzili go do granic. Po czym święty Wojciech poczekał, wziął swojego kompana, wrócił do świętego Gaju, czyli do miejsca, które było dla nich święte, bo byli przekonani, że to są ich przodkowie. I zaczął wycinać drzewa.
No i został zgładzony właśnie z tego powodu, ale o tym już mnie na historii nie uczyli, że tak naprawdę został zabity, bo dał im takie przekonanie, że właśnie zgładził ich nie potomków, tylko przodków. Dlaczego nie mówi się o takich rzeczach na historii? Dlatego, żeby łatwiej było tą historię zapamiętać, czy po prostu musimy mieć zawsze tą historię w taki jakby czarno-białą? Ja strasznie nie lubię takich tytułów prasowych z cyklu "Tego na lekcjach historii nie uczą", Okej. bo teraz jako nauczyciel historii powiem coś. E, Mamy określoną liczbę godzin historii jako nauczyciele, więc no, tam trzeba wszystko zmieścić, więc to nie ma miejsca na pewne rzeczy. Historia szkolna, historia jest strasznie uproszczona, więc ja jej nie lubię, bo przez to, że jest uproszczona. I mało jest takich nauczycieli, którym się chce rzeczywiście jakby No tak. szukać. Jeszcze właściwie to jest taki drugi rodzaj nauczycieli, których nie lubię. To są tacy, którzy lubią grzebać, ale w takich szczególikach, które są bez znaczenia. Mhm. Akurat to ma znaczenie dla Wojciecha, ale tam jakieś byłoby, nie wiem, coś na zasadzie, że ktoś miał krzywy nos albo jakiś tam zwichnięty łokieć czy cokolwiek. To jest jakąś tam ciekawostką, ale nic z tego nie wynika tak naprawdę. Więc takie zasypywanie ciekawostkami jest fajne, ale na zasadzie, że to jest jakiś jeden rodzynek raz na jakiś czas, a nie, że cały Jakiś czas. taki skandal czy coś. Tak, też można, tak, tak. właśnie. Więc rzeczywiście myślę, że, bo to zależy o jaki typ historii pytasz. Jeśli szkolną, no tak jak mówię, no, czasu jest mało, więc to wszystko upraszcza i zostaje z tego taka papka nieciekawa w istocie. Natomiast jeśli chodzi o tą historię ogólną, pisaną, no to faktycznie tam pewnie, jeśli ktoś się tym chce zajmować bliżej, no to będzie takie rzeczy wynajdywał, no bo na tym będzie polegała potencjalna popularność jego pracy. No tak. Natomiast historycy też mają to do siebie i tak wiem, że mówię, trochę kalam swoje gniazdo, ale przynajmniej część z nich ma to do siebie, że lubią utarte oceny, utarte szlaki i wolą tak iść, nie łamiąc stereotypów. Że pewne rzeczy lepiej ich nie ruszać i tak dalej. Natomiast oczywiście z Wojciechem tak się sprawa ma. Tak sobie myślę a propos tego dębu, Tak. czy on się nie zasugerował historią świętego Bonifacego, takiego misjonarza, który jest nazywany misjonarzem Niemiec, który właśnie działał w ten sposób, że wyciął jakiś święty dąb Mhm. dla pokazania, że Bóg chrześcijański jest taki mocny, że tamten Bóg nic mu nie może zrobić, A. kiedy zostanie tamten ścięty. A widzisz, to teraz... Ale no i to daje zupełnie jakby inne światło na całą tą historię, jeśli tak było. Natomiast no Bonifacy był trochę w lepszej sytuacji, bo miał większą eskortę, więc mógł sobie pozwolić na taki gest, Tak. więc nie ryzykował specjalnie. A tutaj Tutaj- Bonifacy też zginął koniec końców. Tutaj z Bolesławem Chrobrym to też jakby byłem uczony, że on to zrobił z dobrego serca. Po prostu chciał jakby uratować ciało świętego Aha. Wojciecha, a chyba chodziło o to, żeby miał swojego świętego i to mu dawało pewną niezależność na arenie międzynarodowej. To prawda, to tutaj właśnie to jest historia. Możesz Tak. powiedzieć tak, a możesz powiedzieć inaczej i teraz tylko musisz to umieć obronić. Dam przykład z ojcem Bolesława Chrobrego. Tak. Historia no, klasyczna ze szkoły, dlaczego Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. No i wszystkich się uczy, bo to jest dla mnie zabawne swoją drogą, jak uczniowie to powtarzają, no, ale czytam w podręcznikach, więc nie są winni, że Mieszko I przyjął chrześcijaństwo, bo chciał uniknąć tego, żeby był napadany przez Niemcy Przez i Niemcy. Czechów. Tak. No to ja wtedy mówię, trochę się podśmiewając, że przecież później Czesi i Niemcy nas co chwilę napadali tak, jak byliśmy państwem chrześcijańskim, więc to kompletnie nie działało, ale tak te podręczniki szkolne to tłumaczą na zasadzie właśnie uproszczenia. Ale dlaczego mówię o Mieszku I? Bo mamy takie dwie teorie na temat przyjęcia chrztu przez Mieszka. Jedna właśnie taka klasyczna, polityczna, że on to zrobił właśnie z tych powodów, żeby osiągnąć lepszą pozycję państwa i tak dalej. Jest to ona uprawniona jak najbardziej. Ale jest druga teoria, która mówi, i to też w oparciu o źródła, bo kronika Titmara, takiego niemieckiego kronikarza z tamtych czasów, mówi o tym, że Dobrawa wywarła na Mieszka tak duży wpływ swoim jakby świadectwem chrześcijańskim, że on się nawrócił i normalnie został chrześcijaninem.
Więc oczywiście większość historyków mówi, że to takie bójdy dla Narysowe. grzecznych dzieci, ale jest też taki historyk, który poszedł tym tropem i on uważa, że rzeczywiście mogło to mieć miejsce. Może nie było jedynym powodem, ale jakiś wpływ mogło wywrzeć jednak na Mieszka. To tak samo jak z Konstantynem Wielkim. Mhm. Czy on zrobił to, co zrobił, czyli uznał Polityczny, chrześcijaństwo tylko z powodów politycznych, czy jakiś element duchowy w tym również był. I ja bym powiedział, patrząc na historię z pewną ostrożnością, że no nie możemy wykluczyć, że są jakieś czynniki decydujące i są poboczne, które też jakąś rolę odegrały. Więc tutaj właśnie historia jest o tyle ciekawą nauką, że możemy na nią popatrzeć w taki bardzo spłaszczony sposób, Mhm. szukając jakby jakiegoś jednej odpowiedzi, która generalizując nam załatwi sprawę i nie musimy dalej drążyć, albo możemy właśnie podrążyć, poszukać jakiejś innej ścieżki, pójść w inną stronę, zobaczyć, co z tego wyniknie, jakieś dodatkowe światło, żeby coś nam rzuciło na to i wtedy się robi ciekawie naprawdę. No, dokładnie. To, co powiedziałeś o Mieszku I, to też mnie zainteresowało, to drugie podejście, że tam być może wydarzyło się coś szczerego i prawdziwego. Kilka razy, jak nagrywaliśmy bez celibatu z Robertem, no to zadawałem mu pytanie, czy jeżeli ktoś jest u władzy, to czy obowiązuje go inny kodeks moralny niż takich zwykłych obywateli, jak my tutaj siedzimy. I teraz rozwijam myśl, zadam ci pytanie, czy to, co zrobili z nami Anglicy i Amerykanie po II wojnie światowej, że nas porzucili i zdradzili, przynajmniej ja tak to odbieram, czy z ich perspektywy było to uzasadnione? Pomimo tego, że wspieraliśmy ich, byliśmy po jednej stronie, to nie zawalczyli o nas po to, żeby się nie kłócić ze Stalinem. Jak ty to oceniasz? No właśnie, to jest pytanie, czy w polityce jest miejsce na moralność. No właśnie. My jesteśmy przyzwyczajeni, że tak powinno być. Natomiast realnie jest z tym bardzo różnie i to nie tylko dlatego, że na przełomie XIX i XX wieku Niemcy wymyślili taki termin jak realpolitik, czyli właśnie polityka realna, czyli robimy coś, co się opłaca, coś, co daje nam jakąś korzyść, coś, co jest możliwe w danej sytuacji, a nie kierujemy się jakimiś wyższymi wartościami moralnymi. No i tak generalnie polityka wygląda w naszych czasach. Kiedyś jeszcze może więcej było tego elementu takiego idealistycznego. Dzisiaj to się czasem jeszcze zdarza, ale generalnie polityka jest niestety brutalną grą sił i interesów, więc... No to mam do ciebie pytanie, czy jeżeli... Dlatego a propos tych Brytyjczyków i Amerykanów, z jednej strony byśmy powiedzieli, zrobili to, co było dla nich wygodne i nie musieli się na nic oglądać. Z drugiej strony, no jednak coś tu zgrzyta, więc nie byłby fajny świat, w którym zasady moralne w ogóle nie odgrywają roli i tylko twarda siła decyduje o wszystkim. No ale wtedy niestety musimy się pogodzić z tym, że nie dla wszystkich jest to czynnik decydujący. No właśnie, to chcę ci zadać pytanie, czy ktoś, kto jest chrześcijaninem, który piastuje wysokie urzędy państwowe, czyli właśnie musi podejmować takie decyzje, czy jego obowiązuje inny kodeks? Powinien. Dam przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, Tak. który został prezydentem w latach 70., kiedy pozycja międzynarodowa Ameryki była dosyć słaba, o dziwo, po wojnie w Wietnamie. I on dosyć niespodziewanie został prezydentem jako człowiek świadomie wierzący, baptysta, który w dodatku postanowił te moralne racje wprowadzić do polityki. I rzeczywiście mówi się o nim, że był człowiekiem, który to życie polityczne w Stanach Zjednoczonych umoralnił. Natomiast z drugiej strony jest uważany za jednego z najgorszych prezydentów Stanów Zjednoczonych i to właśnie z tego powodu, że się kierował moralnością, a nie taką Interesem. zasadą twardego interesu. Chociaż jest też dużo takiej niesprawiedliwości w takiej ocenie, bo tu też musimy się pogodzić z tym, znaczy nie pogodzić, już złe słowo, nie powinniśmy się pogodzić. Musimy zrozumieć, że oceny, które występują, które dotyczą jakichś zjawisk też historycznych i politycznych, one nie zawsze są obiektywne. Po prostu ktoś
lansuje swój pogląd, on może być nieprawdziwy, ale jeśli spotka się z jakimś dobrym, ciepłym przyjęciem, to zaczyna dominować. Więc powiedzmy, ktoś będzie lansował pogląd, że Jimmy Carter był fatalnym prezydentem, i z jakiegoś powodu ten pogląd zyska popularność i ludzie to kupią, że on był fatalnym prezydentem. Już nieważne będzie, jakie argumenty za tym stoją, niż nikt nie będzie tego sprawdzał, czy rzeczywiście to jest uzasadnione. Jest to chwytliwe, im się spodoba, bo powiedzmy, że z jakiegoś powodu go nie lubią, więc będą go oceniać jako fatalnego prezydenta. Kto wie, czy za jakiś czas Jimmy Carter nie będzie uznawany za jednego z ważniejszych prezydentów. Bo tak naprawdę jakby nie ma wielu powodów, żeby uznać go za fatalnego prezydenta. W polityce międzynarodowej ma swoje niezaprzeczalne sukcesy. No tak, ale ty podałeś teraz jeden z niewielu przykładów, tak, jak rozumiem, polityków, którzy byli na bardzo, bardzo wysokim stanowisku i kierowali się jednak etyką, nazwijmy to etyką chrześcijańską. Ale my tutaj często na Bez Celibatu mamy ten problem, jak mają postępować dzisiejsi przywódcy. Czy oni właśnie mają być przebiegli, czy mają oszukiwać swoich sojuszników, wprowadzać w błąd, wysyłać jakieś fałszywe informacje, a wtedy, kiedy trzeba, to ich porzucić. No, zobacz, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, no to komentarz niemiecki pierwszy był taki: poczekajmy, bo wszystko wskazuje na to, że Ukrainy za tydzień nie będzie. No i wszyscy są zaskoczeni, bo Ukraina jest, ale pytanie jest teraz takie, czy gdyby jej faktycznie nie było, czy ktokolwiek już by o tym komentarzu niemieckim pamiętał? Czy wtedy by się nie mówiło, no tak, to było jedyne europejskie państwo, które umie kalkulować. Ja po prostu zastanawiam się, jaką radę dać komuś, kto nas być może słucha, kto jest wierzący i może kiedyś będzie na wysokim stanowisku. Jak ma działać? Powiem tak, jeśli ktoś chce się zajmować polityką, jest chrześcijaninem, to ma dwie możliwości. Albo kieruje się polityką zgodnie z zasadami biblijnymi i zasadami biblijnej moralności, albo niech się trzyma od polityki z daleka, bo nie ma sensu, żeby chrześcijanin zajmował się polityką w taki sam sposób, jak robią to ludzie niewierzący, bo po co? Bo co on wniesie innego do tej polityki? Więc jeśli chce być politykiem, to powinien być politykiem, który się kieruje chrześcijańską moralnością, więc nie może się stosować do zasady realpolitik, czyli tego, co się opłaca, ale kierować się zasadami tego, co jest słuszne z Bożego punktu widzenia. Trudne, ja wiem, że to jest trudne wyzwanie, ale ja generalnie nie zachęcam chrześcijan do zajmowania się polityką. Właśnie z tego powodu, między innymi. A powiedz, czy oceniasz, tak jak ja oceniłem, że zostaliśmy zdradzeni przez naszych sojuszników po II wojnie światowej? Absolutnie tak. Zostaliśmy zdradzeni i to, co jest najgorsze w tym wszystkim, bo gdyby oni nas zdradzili i rzeczywiście na tym wygrali, to jeszcze pal 6 powiedzmy, że oni powiedzmy zachowali się cynicznie, ale warto było, bo osiągnęli cel. Natomiast oni się zachowali głupio, bo nie tylko obrzydliwie, dlatego że nas zdradzili, ale też głupio, bo sami na tym przegrali, nic nie wygrali, ustępując Sowietom. Sami się wpakowali w potężne problemy, bo później przez kilkadziesiąt lat mieli na głowie zimną wojnę, więc to jest najgorszy sposób prowadzenia polityki, jaki jest możliwy. Zdradzić sojusznika i jeszcze na tym przegrać. Tutaj jest ciekawa historia w ogóle, bo i to jest właśnie ten cały smaczek z historią, że my na nią patrzymy często w sposób bardzo wybiórczy, na takiej zasadzie, że ktoś nam podsuwa pewne wątki, my to kupujemy, bo nie mamy takich możliwości, żeby to wszystko sobie weryfikować samemu, więc tylko korzystamy z tego, co jest nam podsuwane. Natomiast historia jest dużo bardziej skomplikowana i dużo ciekawsza. W tej akurat sytuacji jest taki bardzo ciekawy wątek, który się pojawił niedawno w sumie. Otóż Winston Churchill, czyli jeden z tych dwóch panów, którzy nas wystawili, w pewnym momencie jakby trochę się obudził, trochę zrozumiał, trochę miał wyrzuty sumienia, że tę Polskę wystawił i jakoś tak chciał to trochę odkręcić i nawet wydał swoim ludziom taki rozkaz, żeby przygotowali taki plan wojny ze Związkiem Sowieckim na zasadzie, czy to jest możliwe, czy to ma szansę i tak dalej. Taki plan został przygotowany. Wojny w 1945 roku, powtarzam. Okay.
Natomiast jak się okazało, że Amerykanie kompletnie nie są w tym zainteresowani, żeby w to wejść, no to Churchill miał świadomość, że Wielka Tak. Brytania tego nie udźwignie sama, więc Okej. się z tego wycofał. To była operacja Unthinkable, która była przygotowana, ale nigdy nie została wprowadzona w życie. Więc jeśli weźmiemy to pod uwagę, troszkę lepiej Winston Churchill wypada w ostatecznym rozrachunku niż prezydenci amerykańscy. Swoją drogą Franklin Delano Roosevelt w moich oczach uchodzi za jednego z największych łajdaków w polityce. Nawet nie tyle łajdaków swoją drogą, ale też głupców z drugiej strony. Właśnie przez to, że był kompletnym możemy sobie pozwolić na takie Tak. słowa, kompletnym idiotą, jeśli chodzi o prowadzenie polityki międzynarodowej, wierząc ślepo Stalinowi, że to jest dobry wujaszek Joe Tak. i on jest fajnym demokratą i fajne rzeczy chce zrobić, bo ma dobre intencje. Więc Churchill niewiele mógł w tym czasie. I tak naprawdę Roosevelt ze Stalinem rozgrywali go jak chcieli, tworząc front między sobą przeciwko Churchillowi. I Churchill w tej sytuacji no, musiał grać takie, tańczyć tak, jak oni mu grają. Natomiast Roosevelt rzeczywiście miał atuty w ręku i niestety Nie skorzystał z nich. grał przeciwko Wielkiej Brytanii na korzyść Związku Sowieckiego. I to znowu, jeśli o tym mówimy, to też jest ciekawy wątek w ogóle, bo z jednej strony mamy oczywiście tę całą naiwność Roosevelta, a z drugiej strony jego taki pewien koncept amerykański, też swego rodzaju naiwność polityczną, ale też pewne wyrachowanie polityczne. Mianowicie Roosevelt jako taki amerykański demokrata chciał koniecznie zlikwidować brytyjskie imperium kolonialne, uważając, że ono jest niemoralne, niewłaściwe i tak dalej. No i uznał, że dużo lepszym partnerem będzie Stalin, żeby właśnie zdemontować to imperium brytyjskie. No i tak dalej, i tak dalej. No też mogło chodzić o to, żeby pozostawić Europę w złym stanie. To było przecież w interesie Stanów Zjednoczonych, tak? Żeby Europa nie była zjednoczona i silna, tylko żeby była właśnie słabsza i jakby pozostawienie Związku Radzieckiego w takiej postaci, w jakiej był i właśnie Stalina, żeby mógł robić to, co mógł robić, generalnie osłabiało Europę jako taką, bardziej niż Stany. No tak, tylko że Europa i tak była słaba, bo w tamtym czasie akurat trzeba było bronić Europy przed komunizmem, bo Europa Zachodnia była potężnie zagrożona, że ten komunizm pójdzie jeszcze dalej, bo w zasadzie niewiele brakowało do tego, żeby komuniści wygrali normalne wybory we Włoszech czy we Francji, normalną drogą doszli do władzy, więc nie trzeba było tam nawet tych sowieckich czołgów. One by się w Paryżu pojawiły na zasadzie, że zostałyby zaproszone. Tak, tak. Więc Europa i tak była słaba i stąd Amerykanie przynajmniej o tyle się obudzili, żeby ratować Europę Zachodnią i stąd plan Marshalla miał ten komunizm zatrzymać. Tylko szkoda, że miał ten komunizm zatrzymać na Łabie, a nie gdzieś co najmniej na Bugu. Tak. Ale właśnie, ale było państwo, cofnijmy się jeszcze do lat 20., które zachowało się honorowo w stosunku do Polski. I wtedy, kiedy był atak bolszewików, to nas sparło. Mam na myśli Węgry. Czy to nie jest tak, że oni właśnie zachowywali się zgodnie z tym innym kodeksem, niekoniecznie walcząc o swój interes? Ja nie pamiętam nazwiska premiera Węgier, po pierwsze dlatego, że jest węgierski, a po drugie, że Też go nie przytoczę z pamięci. Tak. No ale on powiedział, w pewnym momencie wydał taki rozkaz, gdzie dostarczano nam broń drogą kolejową i powiedział, że jest gotów dostarczyć całą amunicję węgierską po to, żeby wesprzeć Polaków. Zupełnie inny kodeks. Szkoda, że dzisiaj właściwie ten kodeks znowuż nie obowiązuje, no nie, jeżeli chodzi o nasze relacje polsko-węgierskie. No tak, to prawda. To prawda, że Węgrzy się zachowali bardzo, bardzo elegancko i w 20 roku, i w 39 roku ponownie wobec Polski. W 44 też swoją drogą. To taki mało znany fakt, kiedy trwało powstanie warszawskie, to były daleko zaawansowane rozmowy między oficerami Armii Krajowej a oficerami węgierskich jednostek, które stacjonowały wokół Warszawy, żeby oni przeszli na stronę aliantów i powstania. Więc miały szansę powodzenia, ale ostatecznie w związku z tym, że powstanie szło w złą stronę, to Węgrom to się kompletnie nie kalkulowało,
ale to było ciekawe. Węgrzy się tam bardzo przyzwoicie zachowywali wobec powstańców i powstania. Oni oczywiście nie brali udziału w walkach, ale przyzwoicie w tym sensie, że przekazywali broń i jakieś tam pozwalali na takie różne ruchy wojskowe w okolicy. Skoro mowa o powstaniu, to jak oceniasz powstanie warszawskie? To była błędna decyzja? Ojejku, to jest trudne pytanie. Znaczy, nawet nie o to chodzi, że Tak. trudne, tylko trudne, żeby odpowiedzieć w 2 zdaniach. Okej. Ja powiem tak, powstanie warszawskie jest jedną z takich sytuacji, których w historii nie brakuje, z której nie ma dobrego wyjścia. Cokolwiek zrobisz, będzie złe. Więc Polacy znaleźli się w takiej sytuacji diabelskiej alternatywy wtedy. Jakąkolwiek podjęliby decyzję, ona byłaby katastrofalna. Bo my patrzymy negatywnie, znaczy ocena powstania warszawskiego bierze się z tego, że bierzemy pod uwagę tylko to, co się stało, Tak. a nie bierzemy pod alternatywę. uwagę tego, co się mogło stać, Tak. co się nie stało, gdyby powstania nie było. Czyli wyobrażamy to sobie tak. Mamy powstanie warszawskie, Warszawa jest zburzona, 200 000 ofiar w zaokrągleniu. Tam szacunki są różne, ale niektóre sięgają 200 000. Natomiast wyobrażamy sobie, ci, którzy są kompletnymi krytykami powstania warszawskiego, wyobrażają sobie alternatywę na tej zasadzie. Nie ma powstania warszawskiego, jest świeżutka Warszawa, wszystko jest fajne. Niemcy nie wiadomo co, jak, ale w pewnym momencie znikają po prostu i Warszawa cieszy się Paryż życiem. Północy. Tak, Paryż Północy, wszystkie te pałace przetrwały i tak dalej. No nie, to tak by nie mogło istnieć, więc coś za coś. Natomiast ja generalnie jakby bronię idei decyzji o wybuchu powstania nie dlatego, że ona miała szansę powodzenia, tylko dlatego, że była rozpaczliwą próbą ratowania czegokolwiek w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Natomiast niezrobienie niczego stawiałoby Polaków w koszmarnie trudnym położeniu i też nieprzewidywalnym. Jedna rzecz, ostatnio czytałem taką ciekawą uwagę na ten temat, na którą jakoś tak się nie zwracało uwagi wcześniej, że całe przywództwo komunistyczne, PPR polskie i dowództwo Armii Ludowej otrzymało rozkaz kilka dni przed wybuchem powstania opuszczenia Warszawy i przeniesienia się na drugą stronę Wisły. Z jednej strony ktoś powie, no to jest racjonalne, bo tam już była władza i trzeba było wzmocnić tą władzę i tak dalej. Z drugiej strony ale dlaczego kilka dni przed 1 sierpnia? Przecież nikt nie wiedział, że 1 sierpnia ma wybuchnąć powstanie, że cokolwiek i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawy wątek na zasadzie właśnie takiej, kto tak naprawdę doprowadził do wybuchu powstania warszawskiego, bo też tutaj warto zwrócić uwagę na taki element, że komuniści w ostatnich dniach lipca rozlepiają plakaty w Warszawie wzywające do powstania. No, z tego, co mi wiadomo, to liczyliśmy na pomoc Stalina, tak, który czekał po drugiej stronie Wisły i liczyliśmy na to, że on wkroczy, widząc, że Warszawa się zbuntowała, a on przeczekał. Tak. I to jest... Swoją drogą, to też jest pytanie, czy Stalin na tym dobrze wyszedł, bo to też jest ciekawa teoria na ten temat. Tutaj czego nie dotkniemy, to wchodzimy w bardzo ciekawe tereny, ale taka jest historia właśnie fascynująca. I tutaj możemy spojrzeć na to w ten sposób, że Stalin wygrał Polskę, ale przegrał Europę. Bo gdyby nie zatrzymał tej ofensywy, wiadomo, są różne oceny. Niektórzy mówią, że ta ofensywa się już wyczerpała, on nie był w stanie jej kontynuować, ale z drugiej strony Niemcy tak naprawdę byli w rozsypce w tym czasie. Przecież powstanie między innymi wybuchło dlatego, że w ostatnich dniach lipca przez Warszawę przeciągały absolutnie zdemoralizowane oddziały wycofujące się z frontu wschodniego. Warszawiacy wychodzili na ulicę, chcieli się napawać tym widokiem już pokonanych Niemców. Praktycznie oni mieli wrażenie, że to jest listopad 1918 roku, kiedy Niemcy znowu właśnie są w tej sytuacji. Więc to pokazuje, że ta decyzja, ona miała jakieś przesłanki racjonalności, ona nie była całkowicie głupia. Do tego dochodzą te informacje o tym, że czołgi sowieckie się pojawiły na Targówku. Co prawda później się okazało, że tylko 2 i szybko Niemcy je zniszczyli, ale to tak, wiesz, to tak wygląda nadziei, w rozwoju historii, że wydarzeń, że są 2, ale po nich będą następne, więc to jest jakiś początek. Więc trudno
tych ludzi też obwiniać tak do końca, bo tutaj kolejny taki przyczynek do przyglądania się historii i pewnym mechanizmom historycznym. My popełniamy bardzo często taki błąd w ocenie wydarzeń historycznych, polegający na tym, że oceniamy je post factum. Czyli wiemy dokładnie, jak się wszystko ułożyło, wiemy dokładnie, jakie były konsekwencje, następstwa, więc co to za problem powiedzieć, że tu zrobiłeś błąd, tu zrobiłeś błąd i tu zrobiłeś błąd. Ale oni tego nie wiedzieli. Więc to fajnie jest, łatwo takich ocen dokonywać, jeśli wiemy już, jak się ta gra skończyła. Natomiast oni tego nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że Stalin zrobi to, nie wiedzieli, że te czołgi nie dojechały. Tam jest dużo w ogóle ciekawych wątków, które oczywiście zależy, na które położymy nacisk. To jedne pokażą, że to dowództwo jest kompletnie głupie, albo szaleńcze, albo nieodpowiedzialne, albo pokażą, że jest w tym jakaś racjonalność i tak naprawdę musieli podjąć bardzo, bardzo duże ryzyko, żeby uratować cokolwiek. Nie wyszło, ale gdyby go nie podjęli, to wyobraźmy sobie teraz tą alternatywę. Powstania warszawskiego nie ma, więc co robią komuniści? Komuniści mówią, że Armia Krajowa współpracuje z Niemcami i my jesteśmy jedynymi, którzy chcą realnie z Niemcami walczyć, więc co społeczeństwo ma zrobić? Odwraca się od tamtych, którzy znowu zawiedli, bo komuniści używają hasła, że Armia Krajowa stoi z bronią u nogi, czyli nie chcą walczyć z Niemcami, a my chcemy walczyć z Niemcami. No więc to jest taka trochę sytuacja przymusowa. Z drugiej jeszcze kolejnej strony, jak patrzymy na powstanie warszawskie, to niektórzy też historycy uważają, że ci dowódcy Komendy Głównej Armii Krajowej, którzy podejmowali decyzję o powstaniu, oni mieli świadomość, że to powstanie nie zakończy się sukcesem. Że ono się prawdopodobnie zakończy klęską, ale chodziło, i to jest taka teoria dosyć taka dramatyczna, trudna do przyjęcia, im chodziło o to, żeby wstrząsnąć sumieniami Zachodu. Oj. Że nie wiemy tego, oczywiście nikt tego nie zweryfikuje, ale mogło tak być, że mogli brać pod uwagę taki scenariusz, że ofiary będą potężne, ale to może wreszcie obudzi Zachód, że właśnie Stalin na to pozwolił i tak dalej. Natomiast dlaczego powiedziałem, że Stalin na tym przegrał? Bo niektórzy uważają, że gdyby Stalin nie zatrzymał tej ofensywy wtedy na Wiśle, i on ją zatrzymał do stycznia, od 1 sierpnia do stycznia to mamy 4 miesiące, tak? Czy 5 miesięcy. 1/3 roku. 1/3 roku. Tak, no. Stalin stracił 1/3 roku, tak. Zaczął ofensywę dopiero w styczniu 1945 roku. Doszedł do Berlina, natomiast rodzi się pytanie, gdzie by doszedł, gdyby kontynuował ofensywę w sierpniu, będąc nad Wisłą i już mając przyczółek Magnuszewski na południe od Warszawy zdobyty jako punkt wyjścia. I ci, którzy mówią, że Stalin był wyczerpany, już ta ofensywa nie miała impetu, nie miała sił i tak dalej. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że dokładnie w tym czasie zaczyna się wielka ofensywa na Bałkany, idąca na południe, w kierunku Rumunii i Węgier, pokazuje, że Stalin po prostu dokonał pewnej decyzji. Tutaj się zatrzymujemy, ale tam przerzucamy te wszystkie zasoby na południe, a można było zrobić dokładnie odwrotnie. Więc to była decyzja niewątpliwie polityczna, nie wojskowa, moim zdaniem. I teraz dlaczego on na tym stracił? No tak jak powiedziałem, że gdyby wykorzystał to załamanie niemieckiego frontu, on dał Niemcom te 5 miesięcy na zbudowanie jakiejś regeneracji, tak. Niemcy nie byli w stanie już tego zrobić, więc w styczniu to i tak się posypało, więc stracili ten czas, ale Stalin też stracił ten czas. Stracił 5 miesięcy po prostu na to, że mógł przez ten czas być dużo dalej. Wodek, mam jeszcze dużo pytań, no ale zostało nam 15 minut maksymalnie, więc muszę zadać teraz pytanie geopolityczne, aktualne, a jeżeli starczy nam czasu, to wrócić do innych pytań. Co ma dzisiaj zrobić Ukraina? Pytam się ciebie jako historyka. Rok temu Elon Musk, ten to akurat lubi się wypowiadać na różne tematy, powiedział, że Ukraina powinna jak najszybciej rozpocząć rozmowy pokojowe,
od razu część terytoriów oddać do Rosji, część wziąć dla siebie, a tam, gdzie będą jakieś wątpliwości, przeprowadzić plebiscyt, niech ludzie sami wybiorą i będzie koniec. A jeżeli się tego nie zrobi, no to będzie trwała wojna. Wiemy, że teraz tam trwa wojna pozycyjna. Niektórzy mówią, że to wygląda tak jak w czasie I wojny światowej, tam centymetr po centymetrze, ale wygląda na to, że dzisiaj Putin rozbudowuje swoją armię na nowo. On jak gdyby zagryzł zęby i ten jego potencjał wojskowy wzmacnia się. Zresztą gospodarka przechodzi na tryby wojenne, a Ukraina, no właśnie, Ukraina chyba słabnie. Co mają zrobić przywódcy ukraińscy? Zacznę od tego, że pan Musk nie jest tutaj żadnym dla mnie autorytetem w tej dziedzinie. Zacytowałem go, bo on to powiedział, tak, to też mnie jasne, zaskoczyło. Jasne. Natomiast nawet jakby jacyś politycy zawodowi się wypowiedzieli w ten sam sposób, to też musimy brać pod uwagę, że politycy akurat jeśli chodzi o historię, dokładnie odpowiadają temu zdaniu Georga Hegla, który powiedział, jedyna rzecz, czego uczy nas historia, to to, że ludzie nigdy niczego się z historii nie nauczyli. Tak. I właśnie politycy dokładnie to utwierdzają nas w prawdziwości tego twierdzenia, że kompletnie nie znają historii i nie wyciągają z niej wniosków. Bo to, co mówi Musk, pokazuje takie życzeniowe, bardzo naiwne myślenie, że Putin zadowoli się jakimiś zdobyczami i z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu powie, to ja jestem zadowolony, jestem content, pasuje, wszystko jest okej i wracamy do normalnego życia, business as usual, więc pewnie niektórzy by bardzo chcieli oczywiście tego na Zachodzie. Natomiast jest to kompletnie nieracjonalne i tego uczy nas i historia świata, i historia Rosji, i historia Putina, i każda inna, jakąkolwiek chcemy wziąć pod uwagę, bo jeśli ktoś wygrywa, to tak jak z hazardzistą, to hazardzista wygrywa, więc gra dalej, aż przegra, albo wygra wszystko, co się da wygrać, ale się bardzo rzadko zdarza sytuacja, że ktoś się zatrzymuje, bo już dosyć wygrał i już więcej nie chce. Więc z Putinem jest dokładnie taka sytuacja, że i znowu ja nie mówię tu, że Putin nie jest inny niż inni politycy. Inni rosyjscy politycy? Czy rosyjscy, czy nawet nie tylko rosyjscy. No bo przecież na czym polegał błąd, który popełniono wobec Hitlera, czyli polityka appeasementu, czyli ugłaskiwania. Dokładnie na tym samym. Dajmy mu jeszcze tą jedną rzecz i on się już zatrzyma. I Hitler też obiecywał, że jeszcze dajcie mi Sudety i to już jest wszystko, ja już jestem zadowolony, już wszystkie cele osiągnąłem i będzie koniec. No, dostał Sudety, później zajął Czechy, a później uderzył na Polskę, więc nic nie zatrzymało Hitlera, wręcz go rozzuchwaliło, więc to jest dokładnie taka sama sytuacja, że to go Putina rozzuchwali. Jeśli Ukraina odda mu te ziemie, które Putin miałby chcieć zająć. I teraz pytanie, dlaczego miałby się na tym zatrzymać? Skoro już jest o krok od sukcesu, bo wiadomo, że Ukraina osłabiona nie będzie w stanie już tej wojny prowadzić dalej. Za jakiś czas, kiedy my, czyli Rosjanie, wzmocnimy się i przygotujemy nowe, potężne uderzenie. Jakie państwa gwarantowały nie suwerenność, tylko bezpieczeństwo granic Ukrainy w Budapeszcie? To była Wielka Brytania? Francja, Stany Zjednoczone. Tak. I co? I Niemcy chyba. I co z tą umową się wydarzyło? Wszyscy zapomnieli, że coś takiego miało miejsce. Albo robią dokładnie to, co zrobili Brytyjczycy po naszej umowie z 1939 roku, tłumacząc, że tam nie ma mowy o tym, że jakieś granice, że coś, chociaż tam jest mowa o tym. Tam pewne rzeczy zostały powiedziane, bo przecież Polacy też nie byli idiotami, podpisując z Brytyjczykami umowę sojuszniczą, która by nic im nie gwarantowała, że Brytyjczycy nam obiecują suwerenność, ale co, powiedzmy suwerenność rozumianą na zasadzie, że z Polski zostanie jakaś Rzeczpospolita Krakowska, taki był twór po Kongresie Wiedeńskim, okolice Krakowa, że to było takie państwo i że okej, że proszę, przecież macie Polskę. No nie, to tak nie działa. Więc jest to znowu takie cyniczne bardzo udawanie, że nikt się nie upomni, nikt nie pamięta i tak dalej. No, jak mają się czuć dzisiaj Polacy, mając te wszystkie doświadczenia historyczne? To znaczy, że Polska była porzucona, nie tylko Polska, ale i Ukraina.
Gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, że NATO zareaguje i że faktycznie zachodnia Europa rzuci się tutaj i będzie nam pomagała. Ja jestem trochę pesymistą w tej sprawie niestety. Znowu biorąc pod uwagę no też historię i jakąś tam obserwację teraźniejszości, Zachód niestety jest już na takim etapie, co pokazuje przebieg wojny na Ukrainie rzeczywiście, że to jest zawsze pytanie, czy to jest głupota, czy jakaś taka słabość wynikająca z nierozumienia sytuacji, czy jeszcze coś innego. Tak czy owak, Zachód jest w takim momencie, kiedy tam już nie ma polityków, którzy są gotowi podejmować niepopularne decyzje. Już nie ma takich polityków typu Churchill, który powiedział w 1940 roku Brytyjczykom: obiecuję wam krew, pot i łzy, Tak. ale będziemy bronić się na plażach, będziemy bronić się na ulicach, będziemy bronić się wszędzie tam, gdzie trzeba będzie się bronić, jeśli Hitler nas zaatakuje, więc nigdy nie przestaniemy się bronić. Więc takich polityków dzisiaj w Europie już nie ma, którzy powiedzą: sytuacja jest tak zła i tak groźna, że musimy ponieść wszelkie możliwe ofiary, żeby to zatrzymać. Bo ci politycy będą lawirować, będą się kręcić, wykręcać, mając nadzieję, że oberwie znowu Europa Środkowa i ten No tak. Putin się zatrzyma i nas już nie ruszy, bo my jesteśmy dalej. Więc trudno, przełkniemy to. Litwa, Łotwa, Estonia i te inne kraje, które ewentualnie jeszcze się znajdą tutaj w jego zainteresowaniu. Czy Beck powinien dogadać się z Hitlerem przed II wojną światową i na przykład próbować przynajmniej udawać, że Polska zawiera sojusz z Niemcami? To był jeden z największych błędów, jakie popełniliśmy w tamtym czasie, w 1939 roku, jakby nie idąc w tę stronę. Oczywiście to jest bardzo niepopularna teza i większość ludzi by mnie zjadła za to z chęcią, bo mamy w głowie utrwalony pewien stereotypowy pogląd na ten temat. Natomiast ja jestem w stanie bronić tego poglądu, że jedyną rzecz, którą mogliśmy zrobić w tej sytuacji, która miała miejsce, to przyjąć propozycję Hitlera sojuszu z Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu i ruszyć na wojnę z Rosją Sowiecką. Rosja Sowiecka się okazała większym wrogiem Polski niż Niemcy per saldo, bo patrząc na II wojnę światową, bo Niemcy nam zabrali 6 lat i 6 milionów ludzi, a Sowieci nam zabrali 50 lat. W Tak. ludziach to inaczej wygląda, ale już w majątku narodowym bardzo, bardzo niekorzystnie. Więc to jest ta sytuacja i to oczywiście to jest temat na dłuższą rozmowę, bo tutaj różne scenariusze trzeba rozważyć, ale jakby jedna prosta rzecz, jako odpowiedź dla tych, którzy rzuciliby mi się do gardła. Co Polska zyskała na tym, że odmówiła Hitlerowi i stała się jego ofiarą? Ktoś powie: no, zyskaliśmy miano tych, którzy zachowali się honorowo. Co nam to dało? I co kogo to dzisiaj obchodzi? Kto dzisiaj wypomina Węgrom, Bułgarom, Rumunom, Włochom, że z Hitlerem poszli na Rosję? No właśnie. No i to był jeszcze ten element, że być może sprowokowałoby to Francuzów i Brytyjczyków do zawarcia lepszego sojuszu z nami, gdyby widzieli, że tutaj powstaje takie niebezpieczeństwo, że Polska dogada się z Niemcami. No to właśnie pokazuje, że że w polityce nie ma przyjaźni, są tylko interesy, jak to ktoś powiedział. Także faktycznie współczuję każdemu chrześcijanowi, który musi piastować te wysokie stanowiska, bo ma orzech bardzo ciężki do zgryzienia. No właśnie tutaj tylko a propos tych powiedzeń, to przypomina mi się powiedzenie cara Rosji Aleksandra III, który powiedział: Rosja ma tylko 2 sojuszników, swoją armię i swoją flotę. I to jest ciekawe podejście. Oczywiście na to sobie mogła pozwolić Rosja i niewiele innych państw, które rzeczywiście tak rozbudowywały armię i flotę w XIX wieku, że wszyscy się ich bali. Chociaż był to kolos na glinianych nogach, ale rzeczywiście to pokazuje no, tą starą zasadę. Jeśli chcesz liczyć na kogoś, to licz na siebie.
No dobrze, Włodek, nie zadałem ci z 15 pytań, które miałem zapisane, to jest tylko argument, czy właściwie zachęta do tego, żebyśmy nagrali niedługo kolejny odcinek. Moi drodzy, jeżeli podobał wam się właśnie ten odcinek w ujęciu historycznym, chcielibyście więcej takich dyskusji, to proszę napiszcie o tym w komentarzu, proszę skomentujcie to, o czym tutaj rozmawialiśmy i ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. 1 oznacza, że to była zmarnowana godzina, a 6, że było wspaniale i wybitnie, no i oczywiście pośrednie oceny. Wszystkiego dobrego, prosimy o subskrypcję, łapki w górę, trzymajcie się, dziękuję Włodku i do zobaczenia.